Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, minął praktycznie równiutki miesiąc, odkąd u mnie już jest użytkowany basen. Także czas zrobić film z podsumowania kosztów. Tak jak w tytule. Ile kosztuje zabawa w basen? Ile mnie akurat w tym momencie kosztowała do tej pory zabawa w basen. Także przygotowałem się ze wszystkim sprzętem, listę zrobiłem zakupów, że tak powiem. I słuchajcie, tak, lista jest podzielona na dwie części. Na część to, co jest do basenu, i na część to, co pod basenem, czyli na część musiałem postawić. Także tutaj kwestia jak to chcę, a tutaj no raczej potrzebne, słuchajcie, rzeczy. I zaczynamy tak, zaczynamy od basenu. Koszt basenu 2000 zł. Basen był kupiony na promocji w Merkurym. To nie jest reklama firm, po prostu jak co gdzie się udało kupić. I tak, basen mamy Bestwaya 5,5 metra na 2,74. Słuchajcie, i tutaj mamy jego pojemność, jak daje producent, 1350 litrów do 90%. Także ja mówię, że to jest 1300 litrów, już wam mówię dlaczego. Bo po miesiącu zostało w nim tyle wody. Nalane było pod, ja tak mówię, pod znacznik, czyli tutaj pod zgrzew było nalane wody. No i przez miesiąc chlapania, odparowania, etc., etc., to około 1300, może mniej litrów wody, słuchajcie, zostało. I tak, w basenie jest, w zestawie jest basen ze stelażem. Obejdziemy go tutaj sobie ładnie w koło. Tutaj powiem wam, na początku mi się nie za bardzo podobał, ale teraz innego bym nie wybrał. Takie właśnie półkoliste, bo on tak jest maksymalnie długi od rogu do rogu, a tutaj nie jest po prostu taki prostokątny. To mi się bardziej, słuchajcie, podoba. Nóżki nie obciążają. On stoi tutaj na XPS-ie, także nie obciążają za bardzo. Ważne, żeby dno i nóżki były na jednym poziomie, a te boczne nawet, żeby były troszeczkę niżej. A dlatego, słuchajcie, że jak widzicie, już tyle ubyło wody i niektórzy mają już zapadnięte te baseny do środka, a przez to, że płyty są troszeczkę niżej, zobaczcie, to on dalej trzyma poziom. Delikatnie już zaczyna uciekać, ale trzyma poziom. A to jest optymalna ilość wody, już nie dająca się za bardzo wychlapać. A woda niestety, jakby nie było, upały są, to trzeba oszczędzać. Czyli raz nalane musi wystarczyć na długo. Także wygląda z tej strony. Okienka fajne, dzieci zadowolone, zaglądają przez okienka. No i tak, czyli w zestawie basen, pompa basenowa, która miała się do niczego nie nadawać, pracuje bez żadnego problemu, elegancko. Woda się w basenie grzeje z kolektora. O kolektorze na samym końcu powiem. I do basenu jest drabinka. Tutaj macie taką drabineczkę z blokadą, czyli zamykamy, żeby dzieciaki nie wchodziły. I taka plandeka. Tutaj jest plandeka, fajna plandeka, powiem wam. Tak wygląda ten basen z plandeką. Nie będę go teraz przykrywał, to nie ma sensu. Tak wygląda basen z plandeką i tutaj mamy cały zestaw. Oczywiście pompa jest z filtrem katuszowym, jakoś tak to się nazywa. Ale zaraz będzie i o pompie. Także tak wygląda, słuchajcie, basen. Teraz patrzyłem, to około 2300 kosztuje, albo i więcej. No trafia się promocję, trzeba ubrać. Dalej, teraz mamy tak. Do basenu dokupiłem skimmer, odkurzacz, siatkę taką zbierającą. Taki cały zestaw, słuchajcie. A jak już wszystko ma być od jednej firmy, to też jest z Bestwaya, słuchajcie. Skimmer do wyłapowania zanieczyszczeń. U mnie, znaczy zdaję egzamin, tylko nie ma sensu go zamontować. U mnie i tak pyli, także basen, jeśli nie jest używany, dzisiaj na potrzeby filmu go odkryłem i już tam 4 muchy się utopiły. Także jest cały czas zakryty, żeby też owady się, dużo pszczół jest w okolicy, żeby się nie topiły. I taki zestawik, odkurzacz, tutaj macie wszystkie rury i do tego teleskopową, o tutaj jest siateczka, teleskop. Powiem wam, dobrej jakości to jest, wszystko, redukcje są, wszystko pasuje elegancko. I taki zestaw, też Merkurem akurat kupiłem, 250 zł. Dobra, teraz tak mamy, zestaw startowy chemii. Chemia do basenu, tu jest, słuchajcie, taki zestaw startowy. Powiem wam,
warto taki zestaw sobie kupić, bo nigdy nie wiadomo, co w tej wodzie siedzi. Ja mam wlaną wodę z sieci, także wiedziałem już, że woda jest dobra i dlatego nie było kombinacji, ale jak obserwuję grupę, bo mógłbym też wodę ze studni wlać, tylko w studni mam wodę mineralną, że tak powiem, ale zmineralizowaną, nie mineralną, tylko zmineralizowaną. Jest bardzo twarda woda, bo tu jest łupek wszędzie, nie? Czyli jakbym wlał tą wodę, no to już trzeba by było wszystkie te po prostu, może i żelazo jest, może inne rzeczy, to wszystko trzeba było za 2 tygodnie później kombinować przez wiadro, chemię, żeby to ten cały syf opuścić na dno, poodkurzać, etc., etc. Powiem wam, no jak macie możliwość dostępu do dobrej wody, to parę złotych kosztuje, a roboty później, słuchajcie, nie ma. Jak widzicie u mnie po miesiącu, zaraz wam powiem, jaka tylko chemia tutaj lata. Ale tak, mamy taki zestaw, w którym jest no praktycznie chyba wszystko. W pudle mamy pH-. No i tak się zastanawiam, dlaczego jest 1,5 kg pH-. Dlatego, że ja po miesiącu już mam to puste, bo używam tylko pH- i używam tylko tabletek i niczego praktycznie więcej. Mamy pH-, pH+, czyli regulację pH w wodzie. Chlor Shock, no to do takich gorszej wody u mnie była z sieci, już jest chlorowana, także nie było potrzeby tego. To na algi, jakby się właśnie coś chciało kwitnąć. Powiem wam, u mnie nic nie kwitnie, bo przez to, że jest basen zakryty, to czasem nawet wyciągam tabletkę, bo jest chloru, za wysoki stan chloru, przez to, że nie może odparowywać przez czas, kiedy jest używany, nie? Że tam jest 3 godziny, 4 godziny dziennie używany i to jest za krótki czas, żeby ten chlor odparował. Dlatego się, słuchajcie, go pilnuje. Tutaj mamy floka, czyli do właśnie jakby były jakieś zanieczyszczenia, czyli te żelazo, kamień czy coś tam, no to się daje i te, jak to mówią, frakcje opadają na dno i to się odkurza. No i tabletki. Tabletki multifunkcyjne do obojki. Tu mam jedne tabletki, tu mam drugie. Ja mam te duże tabletki akurat. O, jak widzicie, takie duże. Średnio na tydzień jedna tabletka wystarcza. No i taki zestaw startowy pasuje mieć, bo mówię, nie wiadomo co was, słuchajcie, spotka, a zestaw kosztuje 150 zł, a macie już na każdą, słuchajcie, okazję. Dalej tabletki, dalej multifunkcyjne, czyli tutaj jest wiadro 3 kg, to jest kolejne 150 zł. Tu mamy 3 kg i tutaj trzeba było policzyć, ale jest tych wiaderek, tabletek pewnie na 3 miesiące wystarczy. No i ta tabletka nam zastępuje parę tych różnych rzeczy, bo to jest właśnie chlor, flok i tu trzeba było po prostu poczytać sobie konkretnie. No ale taka tabletka multifunkcyjna, która zastępuje połowę tych tutaj rzeczy, mniejszej ilości, robi robotę, także to sobie można na spokojnie, słuchajcie, poczytać. I tak, chemię mamy, słuchajcie, ogarniętą. Dalej, no jak mamy te duże tabletki, to trzeba dokupić bojkę. Bojka 32 zł, także majątku nie kosztuje. O, taka bojka, słuchajcie, to się od góry odkręca, to jest regulacja, o, nawet się przesunęło i tam jest w środku tabletka. I ona sobie tutaj cały czas pływa, jak dzieciaki się kąpią, w ogóle jak się używa basen, to bojkę się wyciąga, a pompa pracuje u mnie praktycznie 24 na dobę, chyba że braknie z powerbanka, to wtedy nie pracuje i cały czas jest dozowane, nie? To wszystko. A, i jeszcze w tym zestawie tutaj, słuchajcie, jest tester tabletkowy. To też na sam początek jest coś w miarę ważne. Później już, no ja tak raz na tydzień mniej więcej go używam. Co 4 dni, to zależy jak czuję po skórze. Mniej więcej czy za dużo, czy za mało. Na razie się sprawdzę. Zamówiłem jeszcze kropelkowy dla porównania. Zobaczymy co, gdzie i jak z tego wyjdzie. I słuchajcie, tutaj z tego kosztu mamy basenowego jeszcze kulki. Kulki, tak jak mówiłem, pompa jest z takim filtrem, o, w zestawie. Używają też te filtry, płukają, nie? Znaczy mnie nie namówili, tylko byłem ciekawy na kulki. Takie kulki, słuchajcie. To takie jak pompony z czapki jakieś takie. Tu jest w tym pudełku, też tu uwaga była.
A jest, 1 kg kulek. Powiem Wam, 1 kg kulek, zobaczcie, to jest mniej więcej pół pudła. I tak, jedne chodzą w pompie, zaraz Wam pokażę. Drugie gdzieś tam się na balkonie suszą. Czyli tak na 3,5 wymiany mniej więcej mam tych kulek, a na razie używam na bieżąco. No, jedne się suszą, drugie wymieniam. Także słuchajcie, zaraz Wam pokażę, jak to jest przerobiona pompa właśnie na te kulki. To trzeba najpierw zasilanie wyłączyć pompy. I oczywiście jest off-gridowo wszystko. Nie jestem związany w ogóle z siecią, także lecę. O, całą noc pompa chodziła, jeszcze 15% zostało w powerbanku. Wyłączamy. Panel ładuje go ładnie, elegancko, 160 W idzie z panela. Także słuchajcie, trzeba zawory pozakręcać, mała przerwa, bo potrzebuję 2 rąk i już Wam pokazuję. I tak te kulki w środku wyglądają. Z tamtego filtra został tylko ten środek wycięty, tutaj kawałek rurki PCV. Kulek jest nawciskany w koło. Tak na 3 doby mniej więcej to wystarcza. Chodzę sobie, czy tam co drugi dzień patrzę, czy jest po prostu już tego syfu tutaj na tyle, czy jeszcze nie ma. Sprawdza się to elegancko. I jak na razie nie widzę potrzeby zakładać większej pompy tutaj. Chyba że się jakaś trafi okazja, to wtedy może kupię, mówię, ala piaskową, ale dalej załaduję kulkami, ale tylko i wyłącznie jak będzie jakaś okazja, bo woda jest klarowna, mnie nie przeszkadza, raz na 3 dni te kulki wyciągnąć, nie mam z tym problemu, to po co tutaj niepotrzebnie kombinować. Także składam to i lecimy z tematem dalej. Co tam? Tam już leży znowu. Dobra, słuchajcie, pompa odpowietrzona, po takim zaglądaniu pamiętajcie, trzeba pompę odpowietrzyć, żeby nie było niepowietrza. Nie łazisz, fajzo jedna, chodź, będziemy opowiadać dalej. I tak, słuchajcie. No i dobra, czyli tutaj by był koniec. Także sam basen, chemia i wszystkie pierdoły potrzebne. Kosz jak mój na razie coś tam już wyniósł. Kolego, coś ty już tam wyniósł. Ty jesteś normalnie specjalista od wynoszenia. 2632 zł, tak jak z tego wychodzi. Także, żeby mieć sam basen, tragedii, słuchajcie, nie ma jakichś wysokich kosztów. Parę wyjść na basen normalny i macie basen swój. Tak naprawdę za te pieniądze, ale pamiętajcie, to jest obowiązek i tego trzeba pilnować, bo jak się woda zepsuje, to później jest dużo roboty. Tak jak patrzę na grupach, bardzo dużo roboty jest. Także warto być systematycznym, to się zwróci i nie będzie dużo roboty. Dobra, teraz lecimy z drugim tematem, słuchajcie. Bo trzeba na czymś ten basen postawić. Można i na trawie, czego nie? Ale to już widzi mi się każdego. I moje widzi mi się było, słuchajcie, tak. Pierwsze co, to jest tak, Styrodur XPS. Basen finalnie stoi na 8 cm styroduru, no tak zwanego XPS-a. Najpierw było 3 cm, ale podpory boczne były wyżej jak dno basenu i to by był problem, bo mogłoby się dno rozerwać, bo basen musi stać tak jak jest zbudowany. Ciężarem stoi po prostu na nietce, nie może wisieć na podporach, bo mogą wszystkie te szwy puścić po prostu na nim i tutaj nie może boli, tak? Dlatego miałem wyjść albo podsypywać piasek, podnosić, szukać sobie roboty, albo dokupić po prostu XPS-a i dokupiłem 5 cm, także jest 8 cm, płyty są na 7, basen jest wyżej i jak widzicie, nawet jak nie ma wody, trzyma się elegancko. A tak jakby było niżej, to już by tutaj taki banan był fest i on by się nawet pewnie nie wyprostował, bo cały czas boczne te nogi by parły. No bo on by był po prostu niżej niż nogi, no i cała siła by była tam oparta. A pamiętajcie, dla tych co nie wiedzą, te baseny, zobaczcie, nie wiem czy mi się go uda rozbujać, to jak ktoś skoczy, to wszystko aż trzeszczy i chodzi. On cały czas pracuje, ten basen, jak żywy. Także o przetarcia tu nie problem. Czyli tak. I bidi. Dobra. Czyli mamy tak 8 cm
XPS-a to już jest 726 zł. Akurat piątkę kupowałem, był tańszy, bo nowa dostawa doszła. No tak na bieżąco jak są. Teraz tak, płyty betonowe 50×50, żeby już to jakoś w połowie wyglądało. Także są tutaj 32 płytki betonowe, 50 cm na 50 cm na 7 cm. No i to są i podparcie pod nogi, no i zamknięcie, słuchajcie, całości, także też to fajnie w miarę wygląda. No i tyle. Płyty jak płyty betonowe. I dalej co tu mamy jeszcze? Agrowłóknina, agrotkanina. Rolka 160 szeroka, 50 metrów bieżących, 100 mg, taką grubszą wziąłem. To jest 255 zł, także tej agrotkaniny jeszcze mi, słuchajcie, zostało. Ale to już jest ta, o może tak pójdę z tej strony, będzie lepiej to dla porównania. To jest taka zwykła, o to jest chyba jakaś 70 czy ileś. Widzicie, ona taka jak worek po prostu, nie, na ziemniaki. To się truje i w ogóle. A ta 100 mg to już jest inna w ogóle budowa, widzicie? Także to mi się podoba i robi robotę. Tu jest styrodur pod spodem. Ja mu róg, o zobaczcie, róg wam odkryję, o. Tu jest po prostu styrodur. Przykryty tylko tym. Kołkowane jest na zewnątrz, żadnego kołka nie ma pod basenem. Basen trzyma całość po prostu. Tkanina jest ułożona, na to basen jest postawiony i to nam trzyma całość. Nigdzie nie ucieknie ani nic. Płyty nawet nie są sklejone, bo jednak te 13 ton wody trzyma to wszystko. Nawet tutaj widać, że troszeczkę się popodnosił, no jednak tam jest większy ciężar i delikatnie się do góry podniosło, ale to jest szczegół, że tak powiem. Czyli pod basen takie moje widzimisię 1461 zł. Czyli słuchajcie, u sąsiada impreza jakaś, dzieciaki się przykrzykują. I tak, jak to z dziećmi mogły mi żyć? Zabawa w basen, jedno i drugie to jest 4093 zł. Ale zapomniałem, bo jeszcze wody trzeba nalać, nie? U mnie woda jest z wodociągu, także licone razem ze ściekami. Nie bawiłem się w ściąganie kogoś z hydratami, z innymi rzeczami, bo powiem wam, jak widzę ile ludzie płacą za wodę, to no takie napełnienie takiego basenu maksymalną chyba kwotę widziałem 400 zł za przewiezienie wody i nalanie, bo było szybciej, prawda? U mnie się 2 dni wodę lała. No i co? No i się lała, no i tyle, nie? Przyszedłem sobie raz na parę godzin i tak czas na podwórku, dobra, nalała się do pełna, dziękuję, do widzenia. Tyle, ani sieci za bardzo nie obciążyłem, ani nic, bo to się lało 500 litrów na godzinę. Także tutaj sąsiad krową bierze 1000 litrów dzień w dzień, to nie ma problemu, moje obciążenie nie było jakieś duże. I tak, woda wyszła mnie 130 zł za 14 000 litrów, bo tak średnio wychodzi 9,50 za 1000 litrów wody razem ze ściekami. Także tak na okrągło, słuchajcie, 4300 zł. 4300 zł już na start tak naprawdę tego basenu. Trzeba będzie dokupić pH-, bo już mi się skończyło. No jednak to nawet po deszczach, nie deszczach, no podobno deszcz jeszcze obniża pH. Nie za bardzo to pH wody się chciało obniżać. Także w miarę pilnuję na poziomie, nie idzie tej chemii za dużo. Tak jak mówię, tabletki multifunkcyjne. Jak się skończy, następną dokładam i pH-, tyle. Więcej nic nie używam tutaj, żadnej chemii. O, pszczoły latają nad wodą. Muszę zaraz przykryć, bo pszczoły latają mi się, po prostu topią mi się w tej wodzie. No szkoda niestety pszczół. Niech miód robią, a nie mi się tutaj topią. Chodzę, wyławiam. Także za chwilę, słuchajcie, przykryję. I to by było na start na tyle. Obsługa. O, moja małżonka tam. Moja małżonka kulki miętosi. Ale do pompy basenowej. Hej, będą się śmiać teraz. Kulki wyszą, się suszą. Dobra, słuchajcie, teraz moje widzimisię przy basenie, czyli ogrzewanie basenu. Jest godzina, słuchajcie, 10. Wczoraj było ciepło, no ogólnie jest ciepło, noce są po 20 stopni w basenie jest. Zobaczcie, 28, nie wiem czy wy to widzicie. Chyba widzicie, 28,3. Czujnik jest tam na samym dnie basenu. Wpierdzielkowany.
Tak jak mówię, pompa chodzi cały czas, czyli to jest temperatura całego basenu. No i moje widzimisię to jest grzanie basenu. Czyli tak, zasilanie do kolektora biorę tutaj z pustu w pustu. Leci sobie tutaj, słuchajcie, rurą. Idzie nam tutaj do pompy obiegowej. Później wchodzi nam do kolektora. Tutaj jest taki kolektor heat pipe na 22 rury. Parę rur mi brakło, sobie na lato pożyczyłem z tamtego kolektora. I tak, kolektor bardzo fajnie się sprawuje. Dodatkowo to jest dwa kolektory w jednym, że tak powiem, bo słuchajcie, on jest, jak widzicie, na kółkach. Czyli tutaj mam takie dwie rączki i mogę sobie go nawet, o widzicie, jedną ręką dźwigam i sobie go przestawiam. Czy przestawiam go do słońca, jak jest mało słońca. Teraz jest akurat ciepło, to nie ma potrzeby, jest skierowany na południowy zachód, że później jeszcze tą wodę delikatnie dogrzeje. I tak, ta woda sobie przeleci tu. No i tutaj wpada. I dzieciaki mają taki prysznic przy okazji. Jak to jest sterowane? Sterowane jest tak, że tutaj mamy sterownik, tutaj mamy czujnik temperatury. I jeśli w kolektorze pojawi się 45 stopni, pompa zostaje załączona przez sterownik. Jest pompowana woda. Jak spadnie do 35 stopni, wtedy się wyłącza. Także działa między 45 a 35 stopni. Zasilanie pompy basenowej, czyli 230 V, przepraszam. I tutaj kolektor 12 V. Mamy z główne zasilanie wszystkiego, to jest panel 450 W. I taki fosibocik, taki powerbank. I tutaj mamy wyjście 12 V. Akurat używam tego na 25 A, bo jak pompa długoobiegowa chodziła, to jednak tutaj mi się ta wtyczka zapalniczkowa po prostu grzała. Nie ma potrzeby się grzało. Tutaj się nic nie grzeje, także tutaj mamy wyjście 12 V. I tutaj mamy 230 sobie, słuchajcie, leci elegancko. I tak jak Wam pokazywałem, cały czas w off-gridzie działa cały basen z panela. Zobaczcie, 190-200 W leci. A nie ma tego słońca. Tego jest ledwo. I tutaj bardzo ładnie pobór pompy jest około 110 W. Jak pojawia się słońce, to tutaj spada. Nie wiem dlaczego, ale taki pobór pompy po prostu biegowy jest. No i w razie deszczu to tutaj o, takie wiadro budowlane. Zakładam to na noc czy w razie deszczu. I tyle. I tak to stoi. I on nawet w tym wiadrze tam cały czas tutaj wentylatory są, także podciąga sobie powietrze od spodu, ani się nie ugotuje. Słuchajcie, a nic. Także tak to wygląda finalnie. Basen, kolektor do dogrzewania, zasilanie, podłoże i tyle. Słuchajcie, mi się wydaje, że by było na tyle. Takie są koszty na dzień dobry. Jak się woda zepsuje, do tej pory raczej się nie zepsuła. Są podejrzenia też, bo kolektor jest miedziany, że przepływająca woda przez kolektor też zabija te bakterie, glony i inne rzeczy i też się przez to woda nie psuje. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy to by się zgadzało. Filmu już to ten film strasznie długi wyjdzie, no ale taki wyszedł, nie? Chciałem wszystkim w miarę powiedzieć, jakby ktoś chciał sobie basen zakładać, to już mniej więcej będzie wiedział, z jakimi kosztami się mierzyć i co jest potrzebne, bo ja zaczynałem miesiąc temu i nic nie wiedziałem o basenie. Teraz coś wiem. No, wielu znawców powie, że o, jeszcze będziesz widział, zobaczysz. No, miałem zobaczyć, jak jest powyżej 30 stopni woda. Było prawie 33. Nie zepsuła się woda, nic jej nie było. Będziesz widział, ta pompa to się nadaje tylko do sadzawki, to do czegoś, ta basenowa, nie? Działa, nie ma problemu. Także no, czekam na jakiś konkret, kto mi powie, że faktycznie gdzieś coś spierdzieliłem i nie będzie, nie? Na razie wszystko działa, także no zobaczymy. Jak nie będzie działało, na pewno tam ma znać, nie? I będzie walka z tym czymś niedziałającym. Także mi się wydaje, na dzisiaj tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się. Cześć!